Bycie pierwszym jest trudne i motywujące zarazem. Trudne, bo to teren nieodkryty. Motywujące, bo wiesz, że nikt cię nie zapomni. Dzisiaj opowiemy o pierwszym olsztyńskim wieżowcu. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, idąc po naszym mieście, że odnowieniu uległ pewien dość znaczący budynek. Mianowicie, kiedy mijamy most Świętego Jana i kierujemy się w ulicę Grunwaldzką, przecinając Łynę, po stronie lewej mamy słynny antykwariat pana Zbigniewa Galona, a po drugiej stronie mamy sześciokondygnacyjny budynek. No dzisiaj on nie robi większego wrażenia. No, budynek jak budynek. Dosyć ładnie został wyremontowany. Jest to raczej przykład jednej z ładniejszych rewitalizacji, remontów, elewacji, jakie mamy w naszym mieście. Natomiast mało kto sobie zdaje sprawę i mało kto pamięta o tym, że jest to pierwszy olsztyński wieżowiec. Właśnie ten budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 2. Olsztyński wieżowiec przy ulicy Grunwaldzkiej w pełni lśni już swoją urodą. W sobotę bowiem zdjęto z niego ostatnie rusztowania. Sądząc z licznych wypowiedzi, podsłuchanych przypadkowo rozmów przechodniów, wieżowiec zyskał sobie pełne uznanie. Dzisiaj się wydaje troszeczkę śmieszne, no bo co to za wieżowiec, który ma 6 pięter. Natomiast właściwie przez kilkanaście lat był to najwyższy budynek w mieście. Jeżeli sobie weźmiemy wiek XIX, pierwszą połowę XX wieku, no to ta zabudowa olsztyńska była raczej niska. Mówimy oczywiście o zabudowie mieszkalnej. Budynki jedno-, dwukondygnacyjne. Te bloki budowane w latach 50. czteropiętrowe raczej w dużej mierze, czy w początku lat 60. Natomiast to jest taki budynek już wykraczający poza ten schemat. I rzeczywiście przez kilkanaście lat dzierżył on tą palmę pierwszeństwa. Dopiero później zaczęły powstawać już w drugiej połowie lat 70. te bloki, które znamy, już te bloki 11-piętrowe, czyli najpierw osiedle Kormoran. Przede wszystkim związało się to z rozbudową miasta na południe, czyli osiedle Kormoran, a następnie, i to dopiero od końca lat 70., 79 roku, Nagórki, Jaroty, Pieczewo i kolejne, gdzie już standardem był blok 10-11-piętrowy. Natomiast ten blok na Grunwaldzkiej jest takim blokiem historycznym. Towarzyszyły też tej budowie liczne niedogodności, nazwalibyśmy. Został on oddany 17 sierpnia 1962 roku. No i oczywiście ten plac budowy, tudzież usterki, trudności relacjonowała olsztyńska prasa, ówczesny Głos Olsztyński. No, donosząc o kolejnych trudnościach i kolejnych niezgodach nadzoru budowlanego, tudzież architekta miejskiego na oddanie na wprowadzenie się lokatorów. Pechowy wieżowiec. Architekt miejski odmówił przyjęcia budynku. Olsztyński jedynak, wieżowiec mieszkalny przy ulicy Grunwaldzkiej, jak na razie sprawia nam więcej kłopotów niż radości. Wspominaliśmy już, że posiada on kilka zasadniczych usterek, ale wobec trudności mieszkaniowych komisja postanowiła go przyjąć. Do dnia 10 sierpnia mieli w nim zamieszkać lokatorzy. Zresztą jak lokatorzy się wprowadzili, też nie uchroniło to ich od trudności, zwłaszcza związanych z instalacją. Postanowiono oddać ten budynek szybko, możliwie jak najszybciej, więc no, te usterki dawały się we znaki. Tam na dole do dziś są też pawilony usługowe. Państwo to widzą, przede wszystkim to słynny fryzjer, tak? I właśnie ten fryzjer też od 1962 roku. I z tym fryzjerem też związana jest pewna opowieść, anegdota, ponieważ zimą 1962 roku dała o sobie znać pewna usterka, i przy bardzo dużych mrozach, niestety sięgających minus 20 stopni, no kompletnie, że tak powiem, wysiadło ogrzewanie tych pawilonów, więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak to wyglądało. Wynik skandalicznych zaniedbań. Przy 20-stopniowym mrozie w wieżowcu nie ogrzewano mieszkań.
Na łamach głosu zwracaliśmy kilkakrotnie uwagę na to, że w okresie zimy w wieżowcu przy ulicy Grunwaldzkiej może zdarzyć się awaria przewodów centralnego ogrzewania wodociągów i tym podobnych. Nie uczyniono bowiem nic, żeby przyszłe lokale handlowe znajdujące się na parterze wieżowca, a będące własnością spółdzielni Fryzjer i Komuny Paryskiej zostały właściwie przed mrozami zabezpieczone. Nasze sygnały zbyto jednak milczeniem i oto w tych dniach w okresie mrozów, które jak wiadomo dochodziły do 20 stopni Celsjusza, w lokalu należącym do Komuny Paryskiej popękały nocą grzejniki CO. Woda początkowo zalała piwnicę, a potem wartkim strumieniem popłynęła w kierunku pobliskiej Łyny. Awarię wykrył palacz zaniepokojony gwałtownym spadkiem ciśnienia i temperatury wody w kotłach, która nie podniosła się, mimo że podwoił on, a potem nawet potroił ilość węgla wrzucanego do pieców. Natychmiast zamknięto dopływ gorącej wody do wieżowca i do innych budynków ogrzewanych przez tę kotłownię. Przez cały dzień usuwano awarię, a przez ten czas w kilku budynkach ludzie po prostu marzli. W rezultacie tego powstały poważne straty, uległa zniszczeniu część grzejników, zalane zostały piwnice, wreszcie spalono duże ilości opału z zapasów przeznaczonych na kilkanaście dni. No, architekt miejski też nie chciał się zgodzić, ponieważ zabrakło miejsca właściwie w pewnym momencie na chodnik. Ludzie musieli chodzić jezdnią. Tymczasem nieoczekiwanie głos w tej sprawie zabrał architekt miejski magister inżynier Z. Kurowski i wydał decyzję wstrzymania wprowadzenia lokatorów do budynku. Okazuje się bowiem, że wykonawca nie ułożył chodnika wzdłuż budynku. Mieszkańcy musieliby zatem chodzić po jezdni, na której będzie panował duży ruch kołowy, samochody dowożące do sklepu towary. Trzeba poza tym przyjąć, że nieopodal jezdni będą także bawiły się dzieci, istnieje więc realne niebezpieczeństwo wypadków. Postój zaś samochodów przed wieżowcem od strony ulicy Grunwaldzkiej jest niemożliwy ze względu na linię tramwajową. Zgodnie z projektem chodnik miał być wybudowany na tym miejscu, gdzie obecnie stoi stary piętrowy budyneczek zajmowany przez 4 rodziny. Przed przystąpieniem do wykonania zalecenia architekta należy więc zburzyć stary budynek, a jego mieszkańcom dać nowe mieszkania. To wszystko jest opisane, odsyłam Państwa do archiwalnych numerów Głosu Olsztyńskiego, to jest bardzo ciekawa lektura. Niemniej warto pamiętać, że tę datę, 17 sierpnia 1962 i ten blok, który dziś nie robi większego wrażenia, to właśnie słynny pierwszy olsztyński wieżowiec i początek nowej ery. Dlaczego mówię o nowej erze w historii Olsztyna? Ponieważ właściwie od początku lat 60. datujemy drugą modernizację naszego miasta. Pierwsza miała miejsce, na pewno możemy to stwierdzić, rozpoczęła się w latach 70. XIX wieku i trwała do początku wieku co najmniej. No, następnie oczywiście mieliśmy okres wojenny, mieliśmy rok 45, który przyniósł wiele zniszczeń miastu. No i kilkanaście lat takiego rozwoju powolnego, gdzie często trudno było o najprostsze materiały, o co dało się chociażby we znaki przy rozbudowie linii trolejbusowych. No wiadomo, że duża część energii materiałowej, również i ludzkiej szła na odbudowę Warszawy, na odbudowę centralnej Polski, a niekoniecznie tutaj na tak zwane ziemie odzyskane. Natomiast zmieniło się to w 1960, właśnie w okolicach początku lat 60. I ten blok na Grunwaldzkiej to jest zwiastun tej nowej ery. Tak możemy sobie powiedzieć, bo właściwie w roku 62 moglibyśmy jeszcze wymienić budowę tej stacji diagnostycznej dzisiejszego salonu samochodowego przy ulicy Partyzantów. To też zostało oddane w 1962 roku. W 1963 roku mamy już otwarcie browaru Jurand, tak? Czyli reaktywację browaru, reaktywację produkcji piwowarskiej w Olsztynie. No a potem to już się, można powiedzieć, posypało lawiną. 2 szpitale do końca lat 60., czyli szpital dziecięcy, szpital wojewódzki. Całe zagospodarowanie centrum miasta, zarówno jeśli chodzi o obiekty gastronomiczne, jak i bloki. No i przede wszystkim największa inwestycja, czyli Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych. Otwarcie rok 1967, ale budowa od roku 1964. Wielki plac budowy. No to dało potężny impuls rozwojowy miastu, który dalej trwał. Tu mamy przykład chociażby dworca głównego, tak?
Dzisiaj on budzi wiele kontrowersji, ale oddany w 1971 roku był bardzo nowoczesną, modernistyczną budowlą, która spełniała rolę miasta już wkrótce 100-tysięcznego, tak? Rolę dla miasta 100-tysięcznego. W 1973 roku Olsztyn osiągnął 100 000 mieszkańców. Zbudowano też olsztyńskie zakłady graficzne, więc ten przemysł, wytwórczość również się rozwijała, komunikacja, transport, nowe ulice i tak dalej, i tak dalej. Ale te pierwsze zwiastuny, takie pierwsze jaskółki modernizacji, to był między innymi ten właśnie dziś już troszeczkę zapomniany blok przy ulicy Grunwaldzkiej, który się tak bardzo wtopił po prostu w ten, jak się idzie, prawda, w górę, można powiedzieć, tak, od mostu Świętego Jana mija się Łynę i idzie się w górę ulicy Grunwaldzkiej, to się po prostu go mija tak bezrefleksyjnie, a tak naprawdę warto sobie uświadomić, że jest to jeden z ciekawych obiektów naszego miasta, który był świadkiem i można powiedzieć zapowiedzią nowej historii. Wiedzieliście, że to jest pierwszy wieżowiec w Olsztynie? A może macie jakieś historie związane z tym budynkiem? Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod filmem. No i nie zapomnijcie też subskrybować tego kanału i wyrazić swoją aprobatę lub dezaprobatę w związku z tym materiałem. Dzięki i do zobaczenia w następnym, równie interesującym filmie. Hej!